Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na przepyszne ciasto, które jest tak proste, że poradzi sobie z nim absolutnie każdy. Zrobimy napoleonkę z ciasta francuskiego i delikatnie waniliowego, stabilnego kremu budyniowego. Łatwy, ale wyjątkowy deser, który zrobi wrażenie na Waszych gościach. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jak wygląda napoleonka w Waszym wydaniu. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej napoleonki zaczynam od przycięcia ciasta francuskiego. Oczywiście jeśli chcecie, możecie sami przygotować ciasto francuskie, ale jeśli tak jak ja korzystacie z gotowych rozwiązań, spróbujcie poszukać ciasta, które w całości jest przygotowane na maśle, a nie na margarynie. Jeden 320-gramowy płat docinam do rozmiarów blaszki. W moim przypadku będzie to kwadratowa blacha o boku 20 cm. Ja wycinam jeden kwadrat o boku 20 cm i 25 mniejszych, które trafią na górę ciasta. W ten sposób wykorzystuję płat ciasta w maksymalny sposób i zmniejszam ilość odpadów, ale też ułatwiam sobie życie z gotowym ciastem. Upieczone ciasto francuskie mocno się kruszy i bardzo kiepsko się kroi, dlatego warto pokroić je jeszcze przed wypiekaniem. Po pokrojeniu ciasta spód napoleonki nakłuwam widelcem na całej powierzchni. W teorii sprawi to, że ciasto nie wyrośnie tak bardzo w trakcie pieczenia, ale tak po prawdzie u mnie tym razem nie zdało to egzaminu. Nic straconego, poradziłem sobie z tym w inny sposób. Blacha z ciastem francuskim trafia do lodówki na czas przygotowania budyniu. Do rondelka, w którym będę gotował budyń, przelewam około połowę z 750 ml mleka. Rondelek z mlekiem stawiam na średnio niskim ogniu. Do płynu dodaję 150 g drobnego białego cukru i mieszam tak długo, aż cukier się rozpuści. Tak przygotowane mleko podgrzewam, aż zacznie się delikatnie gotować. Oczywiście miejcie je cały czas na oku, żeby nie wykipiało. W międzyczasie zajmuję się resztą płynu. Do pozostałego mleka dodaję 3 żółtka dużych jaj, 60 g mąki ziemniaczanej, taką samą ilość mąki pszennej i łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość dzbanka mieszam do uzyskania jednolitego płynu. Jeśli nie macie pod ręką pasty waniliowej, możecie użyć ekstraktu lub dodać jedną rozciętą laskę wanilii do podgrzewanego mleka. Pamiętajcie tylko o jej wyjęciu przed dodaniem bazy budyniu. Po uzyskaniu jednolitego płynu przenoszę się na kuchenkę, gdzie mleko powinno już się lekko gotować. Zmniejszam grzanie pod garnkiem do minimum i wlewam do niego bazę budyniu. Nie przerywajcie mieszania w trakcie łączenia płynów. W ten sposób unikniecie utworzenia nieprzyjemnych grudek. Po dodaniu całej bazy ponownie zwiększam grzanie na średnio niskie. Gotuję całość przez kilka minut, stale mieszając do uzyskania bardzo gęstego budyniu. U mnie zajęło to około 5 minut. Pod żadnym pozorem nie przerywajcie mieszania, w innym wypadku budyń może się przypalić i trzeba będzie go przygotować jeszcze raz. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji pozwalam całości zabulgotać, zdejmuję rondelek z ognia i przelewam jego zawartość do szerokiego naczynia. U mnie jest to naczynie żaroodporne, ale równie dobrze może być to szeroki talerz. Chodzi tylko o to, żeby budyń był rozprowadzony jak najcieńszą warstwą. Wtedy wystygnie o wiele szybciej niż gdybyśmy przelali go do głębokiej miski. Tak przygotowany budyń przykrywam folią spożywczą w taki sposób, żeby dotykała jego powierzchni. Dzięki temu nie wytworzy się na niej nieprzyjemny kożuch. Naczynie odstawiam do całkowitego wystudzenia. Podczas gdy budyń stygnie, wypiekam ciasto francuskie. Wkładam je do piekarnika rozgrzanego do 220 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na 15 minut. Ważne jest, żeby ciasto było zimne, wtedy najlepiej się rozwarstwia. Kiedy ciasto jest gotowe, wyjmuję je z piekarnika i odstawiam do lekkiego wystudzenia na blaszce. Po około 10 minutach możecie przełożyć je na kratkę, żeby się nie zaparzyło. Kiedy wszystko jest już wystudzone, pozostaje nam już tylko przygotować krem budyniowy. Do dużej miski przekładam 150 g miękkiego masła. Tłuszcz ucieram za pomocą miksera do uzyskania jasnej, puszystej masy. Masło warto wyjąć z lodówki na przynajmniej godzinę przed przygotowaniem kremu, żeby zmiękło i nabrało temperatury.
Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji oczyszczam ściany miski za pomocą silikonowej szpatułki. Warto robić to raz na jakiś czas. Da nam to pewność, że wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno. Kiedy masło jest już jasne i puszyste, zaczynam dodawać do niego wystudzony budyń. Robię to powoli, po jednej łyżce i za każdym razem dokładnie łączę ze sobą zawartość naczynia przed dodaniem kolejnej porcji. Chwilę to potrwa, ale warto uzbroić się w cierpliwość. W ten sposób uzyskacie gładki, gęsty krem, który będzie zachowywał kształt po przekrojeniu. Jeśli macie taką możliwość, użyjcie do tego robota stacjonarnego, ale mikser ręczny też da radę. Ważne tylko, żeby robić to na niskich obrotach, wtedy nie zapaćkacie kremem całej kuchni. Po wmieszaniu całego budyniu warto upewnić się za pomocą silikonowej szpatułki, czy wszystko jest ze sobą odpowiednio połączone. Jeśli wszystko jest ok, możemy zabierać się za składanie ciasta. Ja swoją napoleonkę składam w kwadratowej blaszce o boku 20 cm. Spód formy wyłożyłem papierem do pieczenia, a boki folią rantową. Na dnie blaszki układam duży kwadrat z ciasta francuskiego. Jeśli tak jak u mnie wasz spód za bardzo wyrośnie, wystarczy, że ostrożnie przygnieciecie go czymś ciężkim i płaskim, np. deską do krojenia. Na ciasto francuskie wykładam cały krem i uważnie rozprowadzam go równą warstwą po całej powierzchni. Na wyrównanej górze kremu układam małe kwadraty z ciasta. Tak jak wspomniałem wcześniej, u mnie jest ich aż 25, ale równie dobrze możecie podzielić ciasto na mniej kawałków, np. 20 lub 16. To już zależy tylko od was i rozmiaru waszego ciasta. Gotową napoleonkę odstawiam do lodówki na minimum 2 godziny, a najlepiej na całą noc, do zestalenia kremu. U mnie ciasto spędziło w lodówce całą noc i nie było żadnego problemu. Ciasto francuskie pozostało przyjemnie chrupiące. Gotową napoleonkę wyciągam z blaszki, zdejmuję z niej folię rantową i obficie opruszam cukrem pudrem. Tak przygotowane ciasto może od razu lądować na waszych stołach i cieszyć gości na rodzinnych uroczystościach lub przy świątecznym stole. Muszę przyznać, że jest coś magicznego w tym prostym, ale przepysznym połączeniu. Przyjemnie maślane, chrupiące ciasto francuskie idealnie wręcz pasuje do stabilnego, delikatnie waniliowego kremu budyniowego. Całość jest tylko odrobinę słodka, dzięki czemu nie jest męcząca i błyskawicznie znika z talerzyka. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!